Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Wreszcie zaczynamy sezon startowy. Pierwsza odsłona, zawody wiosenne Wataha. Zostało 5 minut do startu, dlatego jestem taka trochę zmachana. Będzie trochę ścigania, będzie trochę kolarstwa romantycznego. Ja niby wytrenowana, ale powiem szczerze, że od 2 tygodni nic nie jeżdżę i zobaczymy, jak noga poda. Mam nadzieję dzisiaj na piękną trasę, piękne szutry, ponieważ Mateusz Szafraniec jak zawsze powiedział, że przygotował dla nas coś fajnego. Także jedziemy, zapraszam. Tutaj pierwszy podjazd zaliczony. Ciepło się robi. Pierwsze 10 km chyba za nami. Jak na razie wielka okejka. Tak jak się spodziewałam, tak jest. Jest pięknie. Muszę przyznać, że bardzo brakowało mi takiego jeżdżenia po lesie. Ale moc endorfin. Minut minęło, wpada pierwszy żel, bo jak zawsze najważniejsze uzupełnianie energii w trakcie. Mega żele słone, bardzo polecam. W tym roku jestem wspierana dalej przez sponsora, używam ich produktów, więc to trochę jest sponsorowany fragment, ale naprawdę je polecam. Są bardzo dobre, jedne z lepszych suplementów i smaczniejszych na rynku. Wąchock. Czy mi się wydaje, czy o Wąchocku jest dużo żartów i kawałów? Tak, to z moich czasów. Mastalski i te sprawy. O, to ja już tak nie pamiętam. Ale witamy w Wąchocku. A może znasz jakiś? O nie, to za dzieciaka było, więc bardzo dawno. Jak się jedzie? Bardzo dobrze, piękna trasa, szybka.
Bez błota, bez przygód na razie. Dobrze jest. No, póki co. Nie na pyszne rzeczy, więc nie chcę, żeby mnie obsypało potem. Jak tam Leon? Elegancko. Elegancko. Mam je biorę, bo w szpitalu chora leży. Dolać wody komuś? O. No ja mam. Dajesz radę? Na bufecie? Ledwo. Dajesz? To nie była ta robota. No przepyszny był ten pit stopik. Szarloteczka, serniczek. No, ciężko było się nie zatrzymać. Ciężko było odjechać. A teraz podjazd. Drugi chyba tutaj na trasie z 10 bodajże. O! Póki co nie pada. Humor dopisują, że jest pięknie. No i niestety, tak jak podejrzewałam, po 3 godzinach no już czuję zmęczenie. Krótkie treningi trenażerowe, maksymalnie 2-godzinne, no jednak nie wyrabiają aż tak tej wytrzymałości. Nawet co ciekawe, Garmin i Stamina dokładnie po 2,5 godziny pokazał Garmin, że już nie mam siły. Oczywiście nie sugeruję się tym, ale jest to oczywiście odczuwalne. No niestety, brak zimowych, długich jazd wpływa bardzo negatywnie na moje dzisiejsze odczucia. Zobaczymy, co będzie. Zostało jeszcze 110 km, także zobaczymy, co dalej będzie. Zbliżamy się już do najwyższego punktu na dzisiejszej trasie. Piękny podjazd szutrowy. Super, super. Długi fragment był asfaltowy, ale teraz ten podjazd wynagradza. No i mamy połowę trasy. 4 godzinki, 90 km. Zgodnie z planem. Także oby następne 90 zajęło też 4 godziny. I będzie pięknie. Kolejna długa prosta, więc okazja do tego, żeby powiedzieć Wam coś o planach na ten rok. Przede wszystkim to oczywiście będą starty w takich imprezach właśnie jak ta dzisiejsza. Mój kalendarz w tym roku wygląda tak, że pierwszy taki konkretny start to jest wyścig organizowany przez MOR, Ultra Race Roztocze. Tam zdecydowałam się na to, że najprawdopodobniej pojadę krótki dystans. Po zeszłorocznej Galicji jakoś tak te Roztocze mi zostało w głowie i postanowiłam pojechać właśnie na wyścig, który będzie typowo cały po Roztoczu. Potem bardzo prawdopodobne, że spotkamy się na Wanodze. To jest też jeden z moich ulubionych wyścigów. Bardzo go lubię, w pięknym terenie. No, generalnie też super klimat. Także możliwe, że będę na Wanodze. Kolejny start to... Tu się zastanawiam. Rozważam start w Wiśle 1200 po 5 albo po 6 latach. Pierwszy start mój to był właśnie pierwsza Wisła 1200. No i tak zastanawiałam się, czy nie wystartować i nie zobaczyć, jak będę odbierała tą trasę po tylu latach. No i już trochę
z większym doświadczeniem w jeżdżeniu długich dystansów. No wtedy byłam zupełnie zielona, co było widać. No ale jechałam wycieczkowo, więc jak gdyby no nie było żadnego problemu z tym. No jeżeli zdecydujecie na Wisłę, no to potem kolejny wyścig to jest wyścig Galicja Gravel Race. Nawet nie Galicja, tylko Łemko. W tamtym roku jechałam Galicję, to było moje pierwsze 500 jechane jednym ciągiem w terenie. Bardzo super klimat, genialni organizatorzy, super zrobiona trasa. No i w tym roku postanowiłam pojechać wyścig, który odbywa się w tym samym momencie. Łemko. Trochę więcej górek, trochę więcej przewyższeń i chyba 400 km. Po Galicji kolejny mega sztos to jest Graf Magedon. To jest też wyścig, który darzę ogromnym sentymentem. W tamtym roku nie udało się wystartować. Byłam mega zmęczona jakimiś tam innymi aktywnościami, pracą, ale pojechałam, nie wiem czy pamiętacie, pojechałam kibicować i to była mega super sprawa. No i w tym roku już jednak będę startować. Myślę, że się uda. Nie będzie tego zmęczenia, mam nadzieję. No i tam startuję długi dystans, ponieważ on aż tam idzie na Czechy i na Jestet. Podejrzewam, że naprawdę będzie super trasa, ale dużo przewyższeń, więc jeżeli zastanawiacie się nad Graf Magedonem, to na pewno trzeba lubić góry. Aczkolwiek chyba już są wszystkie miejsca zajęte, wszystkie miejsca wyprzedane, więc co najwyżej za rok. Całkiem możliwe, że też w międzyczasie wskoczą jeszcze jakieś inne, krótsze trasy. Może jakiś Shootermaster, choć przyznam szczerze, że ja po zeszłym roku na Shootermasterze jestem trochę zawiedziona, bo zawsze to były jakieś takie mega fajne, klimatyczne wydarzenia. A jakoś w tamtym roku to mam wrażenie troszkę siadło. Mam nadzieję, że to tylko taki jakiś chwilowy, nie wiem, chwilowe perturbacje. Także tyle. To na razie z planów startowych. Mam nadzieję, że na tych wyścigach się spotkamy. Będzie można odbić piąteczkę, trochę pogadać, albo i wspólnie pojechać. Ależ to jest fragment tutaj super. Przecudny shooter. I mamy prawdziwą wiosnę. Nie wiem kiedy, nawet zaczął padać deszcz, a przed chwilą słońce. Także w marcu jak bardzo. Zgodnie z prognozą pogody godzina 12:30. Meteo nigdy nie kłamie. Muszę całkiem szczerze przyznać, że nie pamiętam kiedy jeździłam w deszczu. O, słońce świeci. Omijam deszcz szerokim łukiem. Dzisiaj się nie udało. Następuje ten moment, kiedy mam nadzieję, że nie jedziemy w tamtą stronę. Meteo zapowiadało burzę. Mam nadzieję, że jednak jedziemy w prawo zaraz. O.
Ostatnie 25 km, więc mam nadzieję, że za godzinkę już zamelduję się na mecie. A wracając jeszcze do planów na ten rok, to oczywiście starty to nie wszystko. Jedną bardzo ważną rzeczą, którą planuję i która super już się kręci, to obozy, damskie obozy gravelowe, które dwa robimy razem z Live Cycling i z Agatą Sobotą na Kaszubach. Zaprosiłabym Was, ale niestety wszystkie miejsca są już wyprzedane, ale na jesień też już zaczynam układać grafik, więc jeżeli miałybyście ochotę, no to będziemy robić jeszcze jesienne obozy gravelowe w górach, najprawdopodobniej w okolicach Lądka Zdroju. O, zaczyna padać. A może i coś uda się zrobić zagranicznego, więc to jest też taka, myślę, bardzo fajna działka w tym roku, która rusza z kopyta. Wyłączam kamerę, bo coś ten deszcz może być niefajny. No to mamy i drugi deszcz dzisiejszego dnia, a w oddali burza. Także będzie wesoło i ciemny las. No, jest dobrze. Piasek w tarczach. No, muszę przyznać, że dawno nie jechałam w takim deszczu. Miałam jeszcze ze sobą spodenki nieprzemakalne, ale doszłam do wniosku, że jak godzina jazdy, to nie chce mi się stawać i ubierać ich. I chyba był to dobry wybór, ale gdybym jechała dłużej, to na pewno bym je założyła od razu, bo momentalnie temperatura spadła i jest zimna. No to chyba mamy to. Panie Leonie, jak trasa? Miejscami było Zadowolony? fajnie, ale pozostałe części zajebiście. Idealne podsumowanie. Chyba nie mam co dodać, ani ująć, ujmować. Było cudnie. Trasa szybka, z podjazdami, ale no cudo, cudo. A pogoda wiosenna, idealna. Oczywiście na sam koniec bateria GoPro się wyczerpała, więc pewnie nie nagra wjazdu na metę, ale co tam.